Magnetyczna siła! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj znowu wracam do Was z testem bardzo dziwnej rzeczy, której wcześniej jeszcze nie widziałam. Czyli tak zwane WTF. Jeżeli jeszcze nie widzieliście innych filmów z tej serii, to wrzucę Wam tutaj playlistę, bo było ich naprawdę sporo i są naprawdę śmieszne i zaskakujące. Ale przechodząc do tego, co będę testować dzisiaj. Jest to maska magnetyczna. Co ona robi, skąd się wzięła i tak dalej, dowiecie się już za chwilę. Powiedziałam tak w programie telewizyjnym, jestem w tym coraz lepsza. W każdym razie właśnie zorientowałam, że trzymam ją do góry nogami, więc jednak nie jest ze mną aż tak dobrze, jak myślałam. Tak, w tą stronę jest dobrze. Tak jak wspomniałam, jest to maska magnetyczna, którą kupiłam na eBayu. Niestety, jak widzicie, opakowanie jest bardzo pogięte. Co dziwne, przyjechało do mnie z Wielkiej Brytanii, więc nie jest to daleka odległość. Natomiast maska sama w sobie jest azjatycka. Jest to maska firmy Aliver, jeżeli tak się to czyta, i kupiłam ją dlatego, że to była firma najczęściej kupowanych masek magnetycznych na eBayu, więc pomyślałam, że pewnie jest najbardziej skuteczna, albo ludzie ją najbardziej lubią, więc i ja ją wypróbuję. W teorii jest napisane, że ta maska ma dawać taką odnowę naszej skórze, ma ją naładować jeszcze raz, w sensie recharging, czyli jakby ponowne naładowanie. W każdym razie, z tego co ja rozumiem, ma dodać więcej energii. Jest tutaj napisane, że jest trochę anti-aging, czyli przeciwzmarszczkowa, przeciwstarzeniowa, i przy okazji dzięki tej masce możemy się pozbyć jakichś zanieczyszczeń na twarzy. I teraz, kiedy otworzymy to jakże pogięte pudełko, za co w ogóle bardzo Was przepraszam, bo się nie postarali, to w tym momencie ukazuje się nam wieczko i jakiś dziwny czarny dzędzelek. I wygląda ona w ten sposób. Jak widzicie, jest to opakowanie, które jest takie trochę podwójne i z tego, co mi się wydaje, to ma też podwójny napis, przez co wydaje się trochę, jakby to było, nie wiem, w jakimś dziwnym domu luster. Na pewno bardzo dużo się tutaj mieni i jest wszystko takie błyszczące. Wieczko wygląda też bardzo tak zachęcająco, ale jest trochę jakby podrapane, więc taka jakby tanie opakowanie. Ale grzebiąc dalej w opakowaniu, widzę, że tutaj na dole jest mała czarna szpatułka z takim zagłębieniem. Podejrzewam, że to będzie do wyciągania produktu albo do nakładania produktu, chociaż taką małą szpatułką będzie chyba trudno to nałożyć, no ale na pewno coś już mamy. I ten czarny dzędzelek, zaraz postaram się to wyciągnąć. Aha! Czyli to jest coś, dzięki czemu ta maska jest taka popularna. To jest magnes, taki malutki magnesik, i w teorii on służy do zdejmowania maski. Bo zwykle jedynymi maskami, których nie musicie zmywać, to właśnie jest albo w płachcie, albo peel off. A ona jest po prostu taką maziają, z tego co wiem, która nie zasycha, ale też się jej nie zmywa wodą. I zresztą tutaj na instrukcji jest napisane chyba ze 3 razy: do not wash the face. Do not use water. Czyli ogólnie nie rób tego. Nie stosuj wody, używaj tylko naszego fancy magnesiku. Ale mi to bardzo pasuje, bo ja nienawidzę zmywać masek. Nienawidzę. Więc hej magnesiku, chyba się zaprzyjaźnimy. Dobra, więc skoro mam już cały unboxing zrobiony, to teraz otwórzmy opakowanie i zobaczmy, co jest w środku. Więc uwaga. I tutaj jest takie piękne, profesjonalne Tu jest tłuszcz. To jest olej. Jakby w sensie jakieś coś bardzo tłustego na powierzchni i pachnie tak ładnie, kosmetycznie. Chociaż to nie jest jakieś bardzo tłuste. To jest trochę jakby pomieszać wodę z olejem. Taki bardzo rzadki tłuszcz. Nie jest to gęste, no ale może to wytrę tak czy siak. Ale to mnie niepokoi w takim razie. No dobra, ale okej, nieważne. Na razie nie oceniamy za bardzo. Trochę pachnie jak męski balsam po goleniu. Znaczy, nie ma damski. Otwieram pokrywkę. No dawaj, nie rób siary. Prawie zrobiłam to bez użycia zębów. I uwaga. No dobra. Pamiętajcie, nie oceniajcie książki po okładce, chociaż wszyscy to robimy. Ale to jest mądrość życiowa, której musimy się nauczyć. Więc jak widzicie, jest to szarawa, błyszcząca maska, trochę w kolorze węgla, albo produktów z węglem. A jak widzicie, ona też jest bardzo gęsta, bo jak przewracam opakowaniem na różne strony, to ten produkt się w ogóle nie przesuwa. I on jest taki trochę jakby matowo błyszczący. I wydaje mi się, że ten błysk to jest właśnie błysk tego jakby lekkiego olejku,
smaku i bez niego ta maska mogłaby być jak gdyby zbyt sucha. Nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie trochę z konsystencji przypomina mi glinkę. Tutaj musi być jakiś metal, może to są właśnie te drobinki metalu, które właśnie powodują, że to wszystko ma taką jakby krupkowatą konsystencję. I oczywiście ta maska nie jest taka popularna tylko dlatego, że ma się magnesik, chociaż to na pewno też jest dużą zasługą, ale podobno dzięki właśnie takiemu zasysaniu produktu, a nie zmywaniu go, lepiej i łatwiej, dokładniej pozbywamy się tych wszystkich zanieczyszczeń, bo maska sama w sobie podobno ma trochę tak jak właśnie węgiel wiązać zanieczyszczenia w naszej skórze i potem dzięki temu magnesowi mamy wysysać je ze skóry. A na przykład jak się spłukuje produkt, to może się okazać, że te zanieczyszczenia tak czy siak powchodzą nam z powrotem w twarz. Więc w teorii ma to być najbardziej w ogóle oczyszczająca i rozświetlająca maska ever. Ale nie będę dłużej gadać, tylko zanurzę się w tę maskę. Najpierw zwiążę sobie włosy i jeszcze przetrę chusteczką oczyszczającą twarz, tak na wszelki wypadek, jakbym tam coś jeszcze miała. Teraz będę nakładać czarną maskę magnetyczną. Spróbuję to zrobić za pomocą tej szpatułki. Może się jakoś uda. Więc uwaga, nabieram trochę. Konsystencja jest taka jakby trochę rozpuszczonego masła, natomiast nie ciągnie się w ogóle. Tylko jak widzicie, się po prostu nabiera i urywa. Zobaczymy, jak łatwo się będzie nakładała. Muszę przyznać, że przyjemnie się to nakłada, przyjemnie się to czuje, ale zobaczcie w ogóle, że ona jest taka jakby matowa trochę. No ale pachnie jak facet. W sensie jak takie męskie kosmetyki. Nie wiem czemu, bo to raczej jest skierowane do kobiet. No ale dobra. Tak, więc maska jest taka gęsta, ale nakłada się bardzo przyjemnie. Szpatułka chyba mogła być trochę większa, taka szersza na przykład, bo to mi trochę czasu zajmie. W odczuciu jest delikatnie chłodna, wiadomo, ale mam wrażenie, że po jakimś czasie się tak jakby trochę nagrzewa, ale to może być takie złudzenie. Lubię jak jest równo i lubię jak jest dokładnie. Zresztą rozmawiałyśmy o tym z moją przyjaciółką w filmie, który wrzuciłam na kanał vlog, bo zrobiłam best friend tag z Martą moją i właśnie rozmawiałyśmy o tym, że jak było pytanie chyba, co nas w sobie denerwuje, czy tam... Nie, zaraz, to nie było to było o fobiach naszych. Że Marta nazwała moje takie bycie mega dokładną i taką, wiecie, pedantyczną fobią. No, może to być fobia przed brudem albo przed chaosem, ale to fajnie wygląda. Naprawdę jak się tą szpatułką tak nakłada takie grube warstwy. Ale już skończę gadać, przyspieszę wam, żeby przejść do sedna. Było napisane, żeby to rozłożyć cienką warstwą i mam nadzieję, że to, co nałożyłam, jest w miarę cienką warstwą. Trudno było szpatułką nałożyć cieniej, że tak powiem. I teraz jest napisane, żeby poczekać 5 do 10 minut i potem zacząć magię. Więc za 10 minut się widzimy. To, co jeszcze zauważyłam w trakcie nakładania i teraz w trakcie czekania, to to, że nakładając ta maska była trochę bardziej matowa, a teraz jak ona sobie tak siedzi na twarzy, to jak widzicie, ona jest taka mega świecąca. Tak właśnie taka jakby oleisto świecąca, można powiedzieć. Takie tam spostrzeżenia. Przemyśleń nie ma końca, bo teraz właśnie jak sobie siedzę, to jeszcze myślę nad tym, że cały czas czuję gdzieś ten zapach i ja na przykład nie za bardzo przepadam za męskim zapachem na sobie, więc trochę mi to przeszkadza, ale jak ktoś lubi na przykład właśnie takie męskie perfumy, to mu się to spodoba. Minęło 10 minut i jak widzicie, maska nie zaschła i już nie zmieniła swojej konsystencji ani błysku. Wydaje mi się, że świeci się tak samo, jak się świeciła i na twarzy czuję się komfortowo, ale trochę jakby właśnie tak tłusto, że mam ochotę już ją zdjąć, bo po prostu czuję, jakbym miała na sobie mnóstwo oleju. Ale teraz chyba będzie najciekawsza część całego w ogóle testu, bo do akcji wkracza magnesik. Zamiast zmywać maskę, podobno mamy po prostu zerwać ją magnesem, ale napisali na instrukcji, żeby przykryć ją albo chusteczką, albo przezroczystą folią spożywczą, po to, żeby łatwiej nam było czyścić ten magnes w trakcie jakby zdejmowania. Ja, szczerze mówiąc, liczę na magię. Nałożę sobie folię, żeby właśnie nie pobrudzić samego urządzenia, czyli magnesu. Nie wiem, jak to dokładnie powinno wyglądać, no ale załóżmy, że tak to będzie ok. Może zacznę sobie od nosa i mam nadzieję, że będziecie to widzieć. Ale to jest freaky. Ojejku, to jest takie dziwne uczucie, że właśnie czujecie na skórze, jak to pracuje. Na razie się jeszcze trochę pobawię i potem
Czy wy to widzicie? Jakie to jest chore? Ej, ale za to jak to pięknie wygląda. Spójrzcie na to, to wygląda jak taka piękna jakaś róża pustynna. Wow, serio, niesamowicie pięknie to wygląda. I właśnie uczucie jest takie dziwne. Patrzcie. Wow, czyli im bliżej przysuniecie, tym mocniej jakby to działa. Ale niesamowite to jest. Po prostu taka zabawa. I po prostu tak czuję, jak mi się to odrywa ze skóry. I nawet jest taki dźwięk właśnie, jak się przyczepia do tej folii. O! Jaki wielki płat mi się zebrał. No, ale tam, gdzie jest, zauważyłam, cieńsza warstwa, jak na przykład tutaj, to już tak łatwo się nie podnosi, tylko tam, gdzie jest grubsza warstwa, więc właśnie oni źle napisali, bo było napisane, żeby wziąć thin layer, czyli cienką warstewkę, a tutaj właśnie zauważyłam, że tam, gdzie jest cienko, to po prostu ten magnes nie łapie. Więc tutaj jest akurat to ściema, ale teraz zobaczcie, co się będzie działo. Teraz wam złapię tak tutaj z boku, takimi pasmami odchodzi, ale widzę, że już się chyba trochę ten magnes załadował i już tak mocno nie przyciąga, ale to jest czad, co tu się dzieje. Muszę wam koniecznie zrobić zbliżenie, bo to wygląda jak taka właśnie róża pustynna. Pościągam jej jeszcze tyle, ile się da, ale już czuję, że mi słabiej łapie. Ale już nie śmierdzi tak ta maska, muszę przyznać. Chyba już nie łapie, więc wymienię folię. Aż człowiek by chciał sobie zachować tą piękną różyczkę, ale podejrzewam, że jak to zdejmę, w sensie z magnesu, to z powrotem wróci do takiej papki. Zaraz niech ja to sprawdzę. Dobra, oderwałam i jak to wygląda? No, różyczka już nie jest taką piękną różyczką. Biorę następny kawałek folii, ale powiem wam, że zabawa jest. Tylko się zastanawiam, jakby ktoś miał to robić regularnie, tak jak oni napisali, napisali, żeby używać twice a week, czyli 2 razy w tygodniu. To podejrzewam, że to już nie byłoby aż takie fajne i ekscytujące, ale spójrzcie. Wow, magia magnesu! Ej, to jest taki czad. Magnetyczna siła! To jest trochę tak, jakby ktoś za was odklejał wam maskę peel-off, tyle że to jest delikatniejsze niż peel-off, bo nie czuję, że mnie ciągnęło, a zwykle w tych maskach peel-off bardzo mam potem wrażliwą skórę, że jak ją zdejmę, to jest bardzo zaczerwieniona. A tutaj jest to mega przyjemne. O, może na przykład jak się poparzycie na słońcu i wam schodzi skóra, to jest trochę jak takie ściąganie skóry. Serio. Czyli przyjemne i uzależniające. Dobra, ale znowu mi przestało zbierać. Niestety, cały jest załadowany, więc znowu muszę zdjąć, ale jest przepiękny. Dobra, i podejrzewam, że ten, który wezmę teraz, będzie już ostatni, albo przedostatni, bo trzeba dokładnie doczyścić tą twarz, ale napisali, żeby do not use water. Zobaczcie, jak to trzeba mocno w ogóle ciągnąć. I jedziemy. Wow, ale to było szybkie. To jak jest to cienka warstwa, to się tak wcale chętnie nie zbiera. Czyli widzę, że będę potrzebowała jeszcze jednego kawałka folii, żeby właśnie zebrać już te wszystkie takie pozostałości. Śmiesznie, bo jak dotykam się tym kwiatuszkiem, to w ogóle to jest takie uczucie, jakby się dotykało szczoteczką w stylu do podkładu albo po prostu jakimś takim pędzelkiem. To jest twarde. Już nie zachowuje się jak właśnie błoto, tylko po prostu są takie kawałeczki jakby włosków i macie wrażenie, jakby to była szczoteczka do twarzy. Niesamowite. Więc biorę ostatni kawałek folii i już tą folią sobie podoczyszczam całość i tutaj będę przejeżdżać trochę bliżej skóry, tak żeby właśnie zebrać te najmniejsze nawet kawałki. To wygląda jak taki odkurzacz z reklam telezakupów. Uwaga, jest brudno, a teraz nasz magiczny ten przejeżdża i jest zupełnie czysto! Wow, jak to się dzieje? Powinnam zrobić jakąś japońską reklamę z tego. Ale spójrzcie, naprawdę jest po prostu totalnie czysto. Uwaga, magia na czole. Bam! Jest brud! Nie ma brudu! Jak ona to zrobiła? I bez użycia wody, bez niczego. Po prostu przejeżdżacie sobie magicznym czymś po czole i po prostu tego już nie ma. Jestem po prostu zachwycona, jak to wygląda. Wow. Nos ma dużo załamań, więc jest ciężko, ale i tak całkiem nieźle idzie, spójrzcie.
I proszę Państwa, do not use water się sprawdziło. I jeżeli chodzi o skórę, to jest jest taka bardzo delikatna w tym momencie, ale mam wrażenie, że jest taka, to zabrzmi dziwnie, ale taka pudrowo-tłusta. Czyli jakbyście na przykład do zasypki dla dzieci dodali troszeczkę olejku, bo jest taka aksamitna w dotyku, a jednocześnie mocno taka odżywiona, można powiedzieć. I teraz zobaczę, co tutaj dalej się robi, bo z tego co pamiętam, coś tu jeszcze było. Okej. Tu jest napisane, że to, co zostanie, mam wmasować w skórę, ale szczerze mówiąc, no nie za bardzo jest tutaj co masować, bo po prostu wszystko totalnie zeszło, co miało być, więc nie wiem, chyba nic już się tutaj nie da wmasować, ale naprawdę muszę przyznać, że moja skóra jest taka bardzo delikatna. Właśnie taka mega aksamitna. Strasznie dziwna, ale bardzo przyjemna w dotyku. Więc jeżeli miałabym podsumować tę maskę, to powiem, że jest taka super ekscytująca i naprawdę to samo doświadczenie zdejmowania maski jest niesamowite. Zostawia bardzo przyjemną skórę, ale nie wiem jak to by było na dłuższą metę, czy ona rzeczywiście oczyszcza, czy to jest tylko, wiecie, taki pic na wodę, że dodali trochę metalu i oleju ze sobą i przez co skóra się czuje taka fajna. Nie mam pojęcia, ale jak na razie ten produkt mi się bardzo podoba i uważam, że właśnie takie magnetyczne zdejmowanie to jest naprawdę fajny sposób, fajna alternatywa do zdejmowania maski. A ja mam nadzieję, że kolejny film z serii WTF się Wam podobał i oczywiście widzimy się w kolejny piątek na kanale Beauty, a w środę na kanale Vlog. Więc ściskam Was mocno i do zobaczenia. Pa! A jeżeli jeszcze chcecie oglądać YouTube'a dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, no to koniecznie to zróbcie klikając tutaj na górze. Dzięki piękne, pa!